Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Dachowce i kundelki to najliczniejsze zwierzęta domowe na świecie, a mimo to wciąż są niedoceniane. W naszym podcaście mówimy o nich, bo zasługują na uwagę, miłość i troskę, tak samo jak psy rasowe i koty rodowodowe. Dziś porozmawiamy o tym, czy pies i kot mogą żyć w zgodzie, jak ich do tego przygotować i jak uniknąć najczęstszych błędów. Niektórzy uważają, że psy i koty to naturalni wrogowie. W rzeczywistości wszystko zależy od odpowiedniego wprowadzenia ich do wspólnego życia. To, czy będą się tolerować, a nawet zaprzyjaźnią, zależy w dużej mierze od człowieka. Ważne jest, by na początku nie wymagać zbyt wiele. Nie można oczekiwać, że pies i kot od razu się zaakceptują, jeśli nigdy wcześniej nie miały kontaktu z innym gatunkiem. Często kluczowe są pierwsze dni i tygodnie, bo to wtedy zwierzęta wyrabiają sobie pierwsze wrażenia i uczą się, czego mogą się po sobie spodziewać. Nie ma jednej rasy psa, która najlepiej dogaduje się z kotami. Wiele osób uważa, że mniejsze psy są lepszym wyborem do domu z kotem, ale to nie zawsze prawda. Niektóre małe rasy są bardzo energiczne i mogą wręcz irytować kota swoją ruchliwością. W rzeczywistości temperament psa ma większe znaczenie niż jego wielkość. Często to kundelki najlepiej odnajdują się w relacji z kotami, ponieważ mają zróżnicowane charaktery i łatwiej dopasowują się do nowych sytuacji. Ważne jest też, by unikać psów z silnym instynktem łowieckim, które mogą traktować kota jak zdobycz. Największym błędem, jaki popełniają opiekunowie, jest zbyt szybkie zapoznanie zwierząt. Nowy kot czy pies w domu to stresująca sytuacja dla obu stron, dlatego warto zadbać o ich komfort. Kluczowe jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla kota, do której pies nie ma dostępu. Wspólne życie powinno być wprowadzane stopniowo, a opiekun musi kontrolować pierwsze interakcje, by uniknąć negatywnych skojarzeń. Czy pies i kot zawsze mogą się zaprzyjaźnić? Każdy przypadek jest inny, ale wiele historii pokazuje, że nawet zwierzęta, które na początku się nie tolerowały, z czasem zaczynają się akceptować, a nawet nawiązywać przyjaźń. W fundacji zdarzały się przypadki, gdy koty i psy tworzyły niezwykle silne więzi, mimo początkowej ostrożności. Czasami potrzeba tylko cierpliwości i odpowiedniego podejścia. Kluczem do sukcesu jest cierpliwość, stopniowe zapoznawanie i stworzenie bezpiecznej przestrzeni. Kundelki często okazują się doskonałymi towarzyszami dla kotów, bo potrafią się dostosować do różnych sytuacji. Jeśli macie w domu psa i kota, podzielcie się swoimi historiami w komentarzach. Będziemy mieli okazję poznać się bliżej. Nie ma jednej rasy psa, która najlepiej dogaduje się z kotami. Wiele osób uważa, że mniejsze psy są lepszym wyborem do domu z kotem, ale to nie zawsze prawda. Niektóre małe rasy są bardzo energiczne i mogą wręcz irytować kota swoją ruchliwością. W rzeczywistości temperament psa ma większe znaczenie niż jego wielkość. Często to kundelki najlepiej odnajdują się w relacji z kotami, ponieważ mają zróżnicowane charaktery i łatwiej dopasowują się do nowych sytuacji. Niektóre rasy psów, jak Golden Retrievery czy Cavalier King Charles Spaniele, mają zazwyczaj spokojniejsze usposobienie i łatwiej akceptują towarzystwo kotów. Jednak nawet najbardziej łagodny pies może mieć trudności, jeśli proces zapoznawania zostanie przeprowadzony niewłaściwie. Często problemem nie jest samo zwierzę, ale brak odpowiedniego wprowadzenia do wspólnego życia. Czy to dobrze pasuje do reszty tekstu? Możemy coś zmienić? Czy koty i psy odczuwają emocje w taki sam sposób? Psy i koty, mimo że różnią się od siebie pod wieloma względami, mają jedno wspólne – odczuwają emocje. Jednak sposób, w jaki je okazują i jak nawiązują więzi z człowiekiem, jest zupełnie inny. Pies jest zwierzęciem stadnym, które od tysięcy lat żyje u boku człowieka. Jego emocje są bardziej czytelne. Pies cieszy się na widok opiekuna, merda ogonem, podbiega, skacze, czasem nawet piszczy z ekscytacji. Gdy się boi, podkula ogon, kuli się, unika kontaktu wzrokowego lub zaczyna warczeć w obronnym geście. Smutek psa również łatwo zauważyć.
Może być apatyczny, niechętny do zabawy, unika jedzenia i towarzystwa. Koty są bardziej skryte w okazywaniu emocji. Mogą być równie przywiązane do człowieka jak psy, ale pokazują to na inne sposoby. Kiedy kot się cieszy, może ocierać się o nogi opiekuna, mruczeć, mrużyć oczy lub delikatnie uderzać głową. Jeśli jest smutny lub zestresowany, często wycofuje się, ukrywa, a czasem zaczyna nadmiernie się myć lub wręcz przeciwnie, przestaje dbać o higienę. Strach u kota to napięte ciało, szeroko otwarte oczy, nastroszona sierść i ucieczka w bezpieczne miejsce. Różnice w nawiązywaniu więzi są równie wyraźne. Pies jest zwierzęciem lojalnym i towarzyskim, odruchowo szuka bliskości z człowiekiem i lubi być w centrum uwagi. Koty, choć również przywiązują się do ludzi, robią to na swoich warunkach. Potrzebują więcej przestrzeni i niezależności. Przywiązanie kota często objawia się tym, że chce przebywać w pobliżu swojego opiekuna, choć niekoniecznie na kolanach. Czasem opiekunowie nie dostrzegają subtelnych oznak samotności i stresu u swoich zwierząt. Pies, który zaczyna niszczyć rzeczy w domu lub nadmiernie szczeka, może cierpieć z powodu lęku separacyjnego. Kot, który nagle zaczyna unikać kontaktu lub oddala się od człowieka, może czuć się przytłoczony lub zestresowany zmianami w otoczeniu. Zarówno psy, jak i koty przeżywają emocje, ale ich sposób wyrażania ich jest zupełnie inny. Zrozumienie ich zachowań i potrzeb to klucz do budowania dobrej relacji i zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. Czy kot może nauczyć się sztuczek jak pies? Wielu ludzi uważa, że psy są jedynymi zwierzętami domowymi, które można nauczyć sztuczek. W końcu pies z radością poda łapę, przyniesie zabawkę czy wykona komendę siad. A kot? Kot zazwyczaj robi to, na co ma ochotę. Ale czy to oznacza, że nie da się go niczego nauczyć? Koty są inteligentne i potrafią się uczyć, ale kluczem do sukcesu jest odpowiednia motywacja. W przeciwieństwie do psów, które często chcą zadowolić swojego opiekuna, koty działają bardziej na zasadzie „co ja będę z tego mieć?”. Dlatego nagrody mają tu kluczowe znaczenie. Smakołyki, pochwały czy nawet ulubiona zabawa mogą sprawić, że kot zacznie chętnie powtarzać daną czynność. Jakie komendy są możliwe do nauczenia kota? Wbrew pozorom, całkiem sporo. Koty mogą nauczyć się podawania łapy, przychodzenia na zawołanie, obracania się w kółko, a nawet skakania na komendę. Niektóre potrafią też otwierać szuflady, chować się w określonym miejscu czy dotykać łapą wskazanego przedmiotu. Najłatwiej jest zacząć od komendy „przyjdź”. Wystarczy wołać kota po imieniu i nagradzać go smakołykiem, gdy zareaguje. W ten sposób szybko nauczy się, że warto zwracać uwagę na wołanie opiekuna. Kolejną prostą sztuczką jest piątka. Można spróbować delikatnie dotknąć łapki kota i dawać mu nagrodę, gdy ją podniesie. Niektóre koty uczą się też siadać na komendę, jeśli nagroda jest trzymana na odpowiedniej wysokości. Kot nie zrobi niczego pod przymusem. Jeśli nie będzie miał ochoty na naukę, to po prostu odejdzie. Dlatego ważne jest, aby nie wymagać od niego zbyt wiele i nie zniechęcać się, jeśli początkowo nie wykazuje zainteresowania. Kluczem do sukcesu jest cierpliwość, konsekwencja i nauka przez zabawę. Koty mogą być świetnymi uczniami, jeśli tylko podejdzie się do nich we właściwy sposób. Nie każdy będzie wykonywał sztuczki jak dobrze wyszkolony pies, ale przy odrobinie pracy można nauczyć kota wielu rzeczy, na jego własnych warunkach. Co zrobić, gdy pies i kot się nie dogadują? Wielu opiekunów marzy o harmonijnym domu, w którym pies i kot żyją w zgodzie, śpią obok siebie i dzielą się miejscem na kanapie. Niestety rzeczywistość bywa inna. Nie zawsze te dwa gatunki od razu akceptują swoje towarzystwo, a w niektórych przypadkach pojawiają się między nimi konflikty. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, skąd bierze się napięcie między psem a kotem. Psy i koty mają zupełnie różne sposoby komunikacji. Pies, machając ogonem, pokazuje radość. Kot może odebrać to jako sygnał irytacji. Kot, odwracając głowę, sygnalizuje, że nie chce konfrontacji. Pies może uznać to za oznakę słabości i próbować zdominować kota. Różnice w mowie ciała często prowadzą do nieporozumień i stresu. Zdarza się, że pies traktuje kota jako zdobycz i próbuje go gonić, szczególnie jeśli ma silny instynkt łowiecki. Z kolei kot może odbierać psa jako intruza, zwłaszcza jeśli wcześniej był jedynym zwierzęciem w domu.
Niektóre koty reagują agresją, syczeniem, pacaniem łapą, ucieczką na wyższe półki, inne po prostu ignorują psa, co nie zawsze jest dobrym znakiem. Opiekun powinien uważnie obserwować zachowanie zwierząt i reagować na sygnały ostrzegawcze. Jeśli kot zaczyna się chować, przestaje jeść lub znacząco zmienia swoje zachowanie, może to oznaczać silny stres. Z kolei pies, który nadmiernie ekscytuje się obecnością kota, może wymagać treningu, aby nauczył się spokoju w jego towarzystwie. Nie każdy pies i kot mogą zostać najlepszymi przyjaciółmi, ale w większości przypadków da się ich przyzwyczaić do wspólnego życia. Kluczowe jest stopniowe zapoznawanie, cierpliwość i zapewnienie każdemu z nich bezpiecznej przestrzeni. Warto nagradzać spokojne zachowania i nigdy nie zmuszać zwierząt do interakcji, jeśli nie są na to gotowe. Czasem potrzeba dni, tygodni, a nawet miesięcy, aby pies i kot zaczęli się tolerować. Najważniejsze to dać im czas i możliwość odnalezienia się w nowej sytuacji. Nawet jeśli nigdy nie staną się najlepszymi przyjaciółmi, mogą nauczyć się żyć obok siebie w spokoju. A to już ogromny sukces. Dlaczego kot mruczy, a pies merda ogonem? Jak rozumieć ich mowę ciała? Koty i psy komunikują się w zupełnie inny sposób. Ich mowa ciała, dźwięki i gesty mogą wydawać się podobne, ale często oznaczają zupełnie co innego. Dlatego zdarza się, że opiekunowie źle interpretują zachowanie swoich zwierząt, co prowadzi do nieporozumień. Pies, który merda ogonem, zazwyczaj jest podekscytowany lub szczęśliwy. Ale tu pojawia się pierwsza pułapka: nie każdy ruch ogona oznacza radość. Jeśli pies macha ogonem sztywno i nisko, może być zdenerwowany lub niepewny. Szerokie, swobodne machanie zazwyczaj oznacza pozytywne emocje, ale szybkie i spięte ruchy mogą świadczyć o napięciu lub gotowości do obrony. Koty natomiast nie machają ogonem z radości. Jeśli ich ogon drga lub gwałtownie się porusza, oznacza to irytację albo zdenerwowanie. Gdy kot unosi ogon wysoko i delikatnie nim porusza, jest zrelaksowany i pewny siebie. Jeśli ogon jest spuszczony lub kot zawija go wokół ciała, może to oznaczać niepokój lub lęk. Mruczenie kota często kojarzy się z błogością i zadowoleniem, ale nie zawsze tak jest. Koty mogą mruczeć także wtedy, gdy się boją, czują ból lub próbują się uspokoić. To forma samoregulacji, która pomaga im w trudnych momentach. Dlatego jeśli kot mruczy w sytuacji, która wydaje się niekomfortowa, na przykład u weterynarza, warto zwrócić uwagę na inne sygnały, które mogą wskazywać, że nie czuje się dobrze. Pies natomiast wyraża zadowolenie zupełnie inaczej. Oprócz merdania ogonem często się rozluźnia, kładzie uszy po sobie, liże opiekuna lub podnosi jedną łapę w geście zainteresowania. Pies, który się cieszy, może również wydawać dźwięki. Niektóre psy popiskują z radości, inne wydają ciche westchnienia, gdy czują się bezpiecznie. Kocie ocieranie się o nogi człowieka czy inne zwierzęta to nie tylko oznaka sympatii, ale także sposób na zostawienie swojego zapachu. Koty mają gruczoły zapachowe na głowie i bokach ciała, więc ocierając się znaczą teren i oznaczają swoich bliskich jako część swojego świata. Psy natomiast okazują przywiązanie poprzez lizanie, bliskość fizyczną i kontakt wzrokowy. Zrozumienie mowy ciała psów i kotów pomaga lepiej interpretować ich potrzeby i emocje. Choć ich sposoby komunikacji różnią się, jedno jest pewne: zarówno psy, jak i koty potrafią kochać, przywiązywać się do człowieka i dawać nam mnóstwo radości. Czy pies może wychować kociaka? W świecie zwierząt zdarzają się historie, które wydają się wręcz nieprawdopodobne. Jedną z nich jest sytuacja, w której pies staje się opiekunem małego kotka. Czy to możliwe, by dwa tak różne gatunki stworzyły więź przypominającą relację rodzica i dziecka? Psy, szczególnie te o łagodnym usposobieniu, mogą wykazywać silne instynkty opiekuńcze wobec innych zwierząt. Niektóre suczki, nawet jeśli nigdy nie miały własnych szczeniąt, potrafią zaadoptować kociaka, liżąc go, ogrzewając własnym ciałem i pilnując, by był bezpieczny. Czasem nawet psy płci męskiej stają się przybranymi ojcami, bawiąc się z kociętami i ucząc je zwierzęcych zasad funkcjonowania w domu. Wspólne dorastanie psa i kota może przebiegać na wiele sposobów. Jeśli kotek od najmłodszych tygodni wychowuje się wśród psów, często zaczyna przejmować pewne ich zachowania.
Może machać ogonem, chodzić za swoim psim opiekunem, a nawet próbować aportować zabawki. Podobnie pies, który dorasta z kotem, może przejąć pewne kocie nawyki, na przykład wskakiwać na kanapę w sposób bardziej zwinny niż inne psy, czy ocierać się o nogi opiekuna. Historie niezwykłych przyjaźni między psami a kociakami pokazują, jak elastyczne mogą być zwierzęta, jeśli chodzi o relacje. W fundacjach i schroniskach często zdarzają się przypadki, gdzie pies przygarnia osierocone kocięta, a koty w zamian wtulają się w swojego opiekuna i czują się bezpieczne. Takie więzi pokazują, że w świecie zwierząt to nie gatunek, a potrzeba bliskości i bezpieczeństwa decyduje o tym, kto kogo traktuje jak rodzinę. Choć pies nie nauczy kociaka wszystkiego, nie pokaże mu, jak poprawnie korzystać z kuwety czy jak polować, natomiast może dać mu poczucie bezpieczeństwa i pomóc w dorastaniu w pełnym ciepła otoczeniu. A czasem to właśnie tego potrzeba najbardziej. Psy i koty to dwa zupełnie różne gatunki, które od wieków żyją u boku człowieka. Ich zachowania, sposoby komunikacji i potrzeby są inne, ale to nie znaczy, że nie mogą się dogadać, wręcz przeciwnie. Wystarczy trochę cierpliwości, dobre wprowadzenie i odpowiednie podejście, by mogły stworzyć harmonijną relację. Nie ma jednej uniwersalnej zasady, według której psy i koty muszą się zaprzyjaźnić, ale kluczowe jest, by dać im czas i przestrzeń. Psy mogą nauczyć się od kotów cierpliwości, a koty od psów otwartości i lojalności. Zdarza się, że pies staje się opiekunem kociaka, a kot potrafi być czujnym strażnikiem domu. Ich relacja to często fascynujące połączenie różnic i podobieństw, które, jeśli dobrze poprowadzone, może przerodzić się w prawdziwą przyjaźń. Nie każdy pies i kot zostaną najlepszymi przyjaciółmi, ale w większości przypadków mogą nauczyć się żyć obok siebie w spokoju. Najważniejsze jest to, by rozumieć ich potrzeby i sygnały, które wysyłają. Im lepiej je poznajemy, tym łatwiej jest nam zapewnić im dom pełen miłości i bezpieczeństwa. A jeśli macie własne historie psio-kociej przyjaźni, koniecznie się nimi podzielcie. Każde zwierzę jest inne, a ich relacje często zaskakują nawet najbardziej doświadczonych opiekunów. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.